Więc jeżeli ja miałabym jakieś wnioski formalne po przesłuchaniu tego utworu, to gdyby Albania robiła jakiś rewamp, to dajcie więcej. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie kolejną piosenkę z tegorocznej Eurowizji, czyli piosenkę albańską. Piosenka nosi tytuł Zjerm, czyli ogień po albańsku i jest wykonywana przez duet Szkodra Elektronikę. Tak jak w przypadku Czarnogóry, piosenka wygrała albańskie preselekcje. Zobaczymy, co się tam działo. Ja utworu Zjerm zdążyłam już posłuchać. Podczas Sylwestra została mi ona zaprezentowana, więc nie mogę Wam tutaj kłamać, że w ogóle nie słuchałam tej piosenki do tej pory. Natomiast podczas Sylwestra, podczas jakiejś tam imprezy też ten odsłuch jest trochę inny. To była wersja studyjna przede wszystkim. Tutaj obejrzymy sobie występ na żywo, który podobno słyszałam, że był naprawdę świetny i bardzo boostuje ten odbiór tej piosenki. Więc ten występ właśnie chciałabym skomentować. Ale nie będę Wam kłamać i wciskać kitów, że w ogóle tej piosenki nie pamiętam. Pamiętam to, że miała fajny vibe, ale czegoś mi w niej brakowało, więc zobaczymy, czy to się zmieni po obejrzeniu tego występu. Też wiadomo, jak to na Sylwestrach bywa, ludzie się bawią, ludzie coś tam sobie piją, spożywają alkohol, ale ja sobie jej teraz posłucham i zobaczę, co się zmieniło tak naprawdę od tego Sylwestra w moim odczuciu wobec tej piosenki. Chciałam Wam też bardzo mocno podziękować za odzew pod poprzednim pierwszym filmem, ponieważ może nie pojawiło się jakoś bardzo dużo tych wyświetleń i komentarzy, natomiast wszystkie komentarze i taki feedback, który od Was otrzymałam, był pozytywny, co mnie bardzo cieszy i nakręca też do działania. Dlatego bardzo jestem Wam za to wdzięczna i dziękuję Wam za to, że chcieliście w ogóle ten filmik obejrzeć. Zachęcam Was też do tego, żeby jak pojawi się teraz ten filmik i kolejne, żebyście też odnosili się na przykład do moich opinii, do tych piosenek, czy Wy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie, może chcielibyście coś dodać. Ja bardzo chętnie również to przeczytam, albo nawet z Wami podyskutuję, możemy się wymienić opiniami, możemy zobaczyć, jak różne mogą być nasze odbiory tego samego utworu, więc serdecznie zachęcam, po prostu jeżeli macie ochotę się czymś podzielić, coś dodać, to sekcja komentarzy jest dla Was otwarta. Jeżeli chcielibyście na przykład również jakąś konstruktywną krytykę wyrazić, coś mi podpowiedzieć, to ja jak najbardziej czekam również na to. Ja Eurowizyjną Albanię bardzo lubię, tak naprawdę od tych paru lat właściwie to oni praktycznie co roku mnie zaskakują pozytywnie i gdyby tak spojrzeć od 2018 chyba roku, to właściwie podobały mi się prawie wszystkie piosenki poza trzema, bo nie podobały mi się tylko Titan, Secret i piosenka Arileny Fall from the Sky, więc ja jak najbardziej ciepłe mam odczucia wobec Albanii na Eurowizji i oczekuję, że tym razem również piosenka do mnie przemówi, a właściwie występ, no bo występ na żywo będę dzisiaj oceniała. No to co, lecimy chyba. Odpalam. Fajne. Czuć Bałkany, więc bardzo lubię. Babeczka ma charyzmę, ewidentnie bardzo dużą. Czuję, że zaraz walnie i się rozkręci. Fajne. No jest, potencjał jest duży. Nie no, ale ten łysy to jest dobry. Nie pamiętam, czy on tam coś śpiewał, czy on sobie tylko tam był i się gibał. O, dobre. O taką Albanię na Eurowizji nic nie robiłam. Dobre. Nie, ale babeczka rozwala. Nie, no łysy to po prostu wymiótł tu wszystko. Nie no, ikona. Teraz tak porównując, uważam, że on powinien całą piosenkę po prostu tutaj mieć swój udział.
kurde. Nie no, teraz dochodzę do wniosku, że piosenka byłaby lepsza, gdyby to on cały czas po prostu był na mikrofonie. On miał taki vibe po prostu. W ogóle język albański to jest najlepszy język, najładniejszy. Moje top 1 po prostu, jeśli chodzi o języki obce. To brzmienie jest po prostu tak niesamowite. Kocham. Słyszałam, że mają nie zmieniać języka, także módlmy się, żeby tak było. No ta kobitka jest dobra i ona jest fajna, ma charyzmę, ale do momentu, kiedy nie wjechał Łysy po prostu na mikrofon, to mi się lepsza wydawała. No dobrze. Teraz po przesłuchaniu mogę już tak na chłodno powiedzieć Wam, co ja o tej propozycji z Albanii myślę. I tutaj mamy dwie sprawy, a właściwie to 3. Nie, 2. Matematyka nie jest moją najlepszą stroną, więc skupmy się na tym, co chcę Wam przekazać. Na pewno ta piosenka bardzo dużo zyskuje w momencie, kiedy się słyszy ją, słucha się jej po prostu na słuchawkach i docierają po prostu do uszu wszystkie te dźwięki, bo w momencie, kiedy ona leciała sobie u mnie w pokoju na Sylwestrze gdzieś tam z głośniczka, to ja tego nie czułam, a tutaj w momencie, kiedy ta symfonia dźwięków, ten instrumental wjeżdża po prostu w uszy, to brzmi o wiele, wiele lepiej. I druga sprawa, czyli jednak 2, jest taka, że wydaje mi się, że faktycznie tutaj ten występ na żywo robi robotę, bo jest ta energia, widać charyzmę, widać po prostu, że oni się na tej scenie dobrze czują i że to jest coś, co oni też czują. Czują tę piosenkę, ja to widzę, ja to słyszę i ja dzięki temu też sama jestem w stanie to bardziej poczuć. Ja też w muzyce lubię takie trochę nietypowe brzmienia, nietypowe sytuacje, jakieś takie nietypowe wokale i dlatego w momencie, kiedy ten pan Łysy, roboczo go tak nazwijmy, oczywiście bez urazy dla niego, bo to nie chcę go tutaj w żaden sposób obrazić, wręcz przeciwnie, on bardzo mnie oczarował i w momencie, kiedy właśnie on się pojawił, ujawnił się w tej piosence, to jeszcze tę piosenkę to podniosło po prostu w moich uszach i jeszcze bardziej stała się dla mnie ona zapamiętywalna. Więc jeżeli ja miałabym jakieś wnioski formalne po przesłuchaniu tego utworu, to gdyby Albania robiła jakiś rewamp, to dajcie więcej pana Łysego, proszę. Dobra, czy są w tej piosence jakieś minusy, tak subiektywnie? Moim zdaniem jakieś tam są, ale są dosyć niewielkie. Jedyne, co ja bym tutaj mogła tak jeszcze dodać właśnie od siebie do tej piosenki, gdybym mogła ją zmienić, to byłoby to, żeby jeszcze brzmieniowo to było jeszcze mocniejsze, bo tu jest absolutnie potencjał na to, żeby to jeszcze mocniej brzmiało. Więc piosenka jest super. Moim zdaniem naprawdę jest po prostu fajna, ale jeszcze troszeczkę bym ją podbiła, może jakoś te basy, może jakiś taki jeszcze bardziej kulminacyjny efekt tutaj, żeby gdzieś pod koniec się pojawił, no ale to jest taki już niewielki minus. I teraz muszę tę piosenkę ocenić od 1 do 6 w naszej Agulko skali, więc jeśli mam być szczera, to ja tej piosence przyznałabym notę 4+. No bo subiektywnie jakieś tam niewielkie minusy jeszcze są. Do ideału trochę brakuje. Wydaje mi się, że faktycznie jest tutaj jeszcze taka przestrzeń, żeby coś mocniejszego tam włożyć do tej piosenki. Jest też całkiem duża szansa, że ta piosenka z czasem jeszcze mi się bardziej wkręci, bo ona na ten moment już teraz jest dla mnie bardzo fajna i bardzo dobra, ale może stać się zajebista. Babciu, to jest zajebiste! I wtedy tę ocenę po prostu jakoś tam jeszcze podniosę. Na ten moment 4+ będzie oceną sprawiedliwą. I teraz przechodzimy do części, którą króliczki lubią najbardziej, czyli jak oceniam szansę tej piosenki na Eurowizji w maju.
Moim zdaniem sytuacja jest tutaj prosta. Albania sobie poradzi, tylko dużo będzie zależało od stagingu, bo można tutaj dużo zepsuć, ale potencjał na to, żeby wykorzystać ten staging jest wręcz niesamowity, bo tutaj na scenie może się bardzo dużo dziać i nie będzie to jakoś wpływało negatywnie na tę piosenkę. Z Albanią, jeśli chodzi o stagingi na Eurowizji, to bywa różnie, bo w ostatnich latach były sytuacje, kiedy ten staging był tragiczny i tutaj sekret, patrzę na Ciebie, a były też sytuacje, kiedy właśnie to, co się działo na scenie, jeszcze podbijało piosenki i było to fajnie przemyślane, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś po prostu usiądzie przy tym, ktoś, kto ma jakąś wizję i ktoś, kto rzeczywiście się na tym zna, to potencjał jest naprawdę duży, żeby to wykorzystać. Jeżeli miałabym w ciemno teraz to oceniać, to Albania ma spore szanse na finał, z tym, że nie znamy też jeszcze stawki i niewiele wiemy, jak ta Eurowizja pod względem poziomu muzycznego będzie wyglądała. Teraz piosenek preselekcyjnych w styczniu będzie wysyp, będzie ich mnogo. Będzie można jakoś się już do tego odnieść, być może sobie coś zacząć powoli wyobrażać i też dużo może zależeć w przypadku Albanii od tego, jaki będzie w ogóle poziom. Ale ja się pokuszę o takie stwierdzenie w tej chwili. Możecie sobie gdzieś to zapisać i zanotować i mi to wypomnieć, jeżeli będę się myliła. Moim zdaniem Albania w finale będzie. Taka jest moja predykcja na ten moment. I teraz najbardziej kontrowersyjny fragment tego filmu, czyli porównam sobie, czy bardziej podobała mi się piosenka Zjerm, czy piosenka Karnawal. I tak jak wspominałam na początku tego filmu, piosenka Karnawal wykonywana przez Elvanę była fan favorite, czyli fani chcieli, żeby ona wygrała tę preselekcję, a najlepiej później jeszcze od razu całą Eurowizję. Moim zdaniem Zjerm zjada Karnawal na śniadanie i to muszę powiedzieć szczerze, że absolutnie o wiele bardziej Zjerm mi się podoba, pomimo że tam wiadomo była bardzo duża konkurencja i fani zdecydowanie opowiadali się po stronie piosenki Karnawal, ale ja, na przekór wszystkim, uważam, że Zjerm jest piosenką o wiele lepszą. I tu przyznam się też, że ja w ogóle tej formuły takich typowych bopów już nie mogę zdzierżyć. Może nie tyle, że nie mogę zdzierżyć, co po prostu mi się to już przejadło, znudziło. Tego już było mnóstwo, zarówno na Eurowizji, jak i poza nią. Wolę świeżość. Wolę coś takiego jak Zjerm, co mnie zaskakuje, wywołuje we mnie jakieś nowe emocje. Jest to na pewno bardziej oryginalne. Karnawal kojarzyło mi się z taką piosenką trochę jak taki hymn mundialu jakiegoś albo jakiejś innej imprezy sportowej. Uważam, że tej formuły na Eurowizji w ostatnim czasie się bardzo nadużywa. A nie jestem też do końca przekonana, prawdę mówiąc, czy taka piosenka a la Bop miałaby specjalnie dużo większe szanse na Eurowizji niż takie Zjerm, które jest oryginalne, świeże, które zaciekawia widza, które jest czymś po prostu innym. I to byłoby na tyle. Serdecznie dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Zachęcam do tego, żeby ze mną dyskutować, być może się zgodzić albo nie zgodzić, wypowiedzieć się na temat tych piosenek, czy to piosenki Zjerm, czy Karnawal, może się do czegoś odnieść, a może po prostu skomentować to, jak mi dzisiaj poszło. W każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie komentarze. Już z góry pragnę Wam podziękować i widzimy się wkrótce. Przy czym tym razem ciężko mi powiedzieć, kiedy ten filmik kolejny się pojawi. Na pewno w momencie, kiedy już opublikowana zostanie oficjalnie kolejna piosenka eurowizyjna z tego sezonu, to ja już wtedy postaram się zacząć pracę nad kolejnym moim komentarzem i postaram się, żeby następny filmik ukazywał już moją reakcję taką na żywo po raz pierwszy. No cóż, do zobaczenia.